Cześć, witajcie serdecznie w odcinku kolejnym Poznaj Zespół. Dziś odcinek pierwszy, bo debiutancki. Poznaj Zespół z perspektywy widza mojego. Mateusz, witaj serdecznie. Znamy się nie od dziś, bo razem studiujemy. Chciałbym się Ciebie zapytać, no jakiej muzyki słuchasz? YouTube zaraz ściągnie za to, że puszczamy coś. Pytanie, które słyszę, jakiej muzyki słucham. Ogólnie zakres muzyki, której ja słucham, jest bardzo duży, różne, przeróżne, począwszy nawet od disco polo, znaczy może nie tyle już słucham, ale nie mam nic przeciwko, skończywszy na ciężkich brzmieniach, a taką muzyką, można powiedzieć, z której się moja pasja wywodzi i taką kwintesencją tego jest chyba taki polski dobry rock. Polski rock mówisz, więc jaki przedział mniej więcej lata polskiego rocka? Bo wiadomo, że polski rock gdzieś lat 80. chyba najlepszy, nie? Tak, czy też tak uważasz? Lat 80. jest chyba najlepszy, najbardziej mi znany, najbliższy, ale również gdzieś tam ten przedział można poszerzyć, jakieś tam wiadomo. A jakbyś miał takie podać top 3 zespołów z tamtych lat, które ukształtowały Cię muzycznie właśnie w tym nurcie? Na pewno numer jeden dla mnie to jest zespół Ira. I utwór jakiś jej? Chociaż teraz ta współczesna Ira to już nie jest to, co było, ale gdzieś sentyment do tego zespołu pozostał. Utwór ich jeden. Ja znam praktycznie całą ich biografię. Ale taki jeden... No właśnie, więc ciężko mi powiedzieć. Dyskografię chciałem powiedzieć. Zespół Ira. Jedna piosenka. To jest na przykład piosenka taka może mało znana, ale mi się bardzo podoba piosenka pod tytułem Jestem obcy. Wiedziesz? Drugi zespół. Drugi zespół. No to chyba taka klasyka jak Lady Punk i Perfect. To są dwa zespoły. Lady Punk co? Zawsze tam gdzie ty. Zawsze tam gdzie ty też, ale na przykład ja bardzo lubię piosenkę Zostawcie Titanica ze względu na jakąś bardzo ciekawą, trochę wyrafinowaną linię melodyczną. Jakieś wspomnienia z tym? Z tą piosenką? Nie mam jakichś wspomnień, po prostu... Zostawcie Titanica film chyba, nie? Z lat 90. Z tego co się nie mylę. To... Akurat z filmem mi się to nawiązanie do tego filmu. No, będziecie mieli link do Titanica. A jeżeli chodzi o zespół Perfect, to no będę mało oryginalna autobiografia. Kumpel Radio z News, tak? Tak. Dobra, a jeżeli chodzi o kwestię tego, co byś polecił takim młodym zespołom, młody zespół powstaje i masz im polecić jeden zespół, którym by się mogli wzorować, jeżeli chodzi o gust muzyczny. No, jeśli chodzi o współczesną muzykę w radiu, to no to szkoda mówić, ale jeżeli miałbym miałbym nie wiem, stworzyć, wykreować muzykę, zespół, który chciałbym słyszeć osobiście w radiu, no myślę, że muzyka gdzieś właśnie tych zespołów, które wymieniłem. Z każdego z tych zespołów można by coś wziąć ciekawego. A zespół Ocean, czy Ocean? Ocean on chyba jest, pokazywałeś mi go ostatnio. Tak, jest taki jak go oceniasz? Przepraszam Was bardzo serdecznie za problemy techniczne, ale oczywiście kamera odmówiła posłuszeństwa przy pierwszym wywiadzie i to chyba dobry znak, nie? Mateusz wspominał o zespole Ocean. Jak Ci się on podoba? Czy Ci się podoba, czy nie? No jak polecałeś, to myślę, że Ci się podoba. Polecałem, to mi się raczej podoba. Jest to muzyka troszeczkę inna niż wcześniej wymienione, ale też krąży w tych klimatach. I to jest właśnie na tej zasadzie, że podobają mi się przeróżne zespoły, różne brzmienia i gdzieś tam czasami jest tak, że nie lubię zespołu, a spodoba mi się akurat jedna piosenka. Ten zespół akurat lubię, choć nie jestem jakimś takim mega fanem, natomiast jest taka piosenka, którą mogę polecić, Czas by krzyczeć.
Uważam, że ciekawe brzmienie. Piszcie, jak wam się zespół Ocean podoba. Nie wiem, czy oni mają płytę jakąś, że są dość znani nawet już. mają kilka płyt. Być może spróbuję zdobyć w jakiś sposób te płyty. Właśnie, nawiązując do Sławomira. Wspominałeś o Disco Polo. Chciałbym zapytać się Ciebie, co sądzisz o Disco Polo, bo wiem, że też jesteś z tego nurtu ludzi, którzy w Disco Polo nie stawiają na tej przegranej pozycji. No, żadnego rodzaju muzyki staram się nie stawiać na przegranej pozycji. Disco Polo... Disco Polo jest to muzyka, na której gdzźieś tam się wychowywałem. No ja miałem, nie wiem, 5-7 lat, jak to był szał na punkcie tej muzyki. To więc... jak zapamiętałeś jeden utwór z Twoich tamtych lat, taki jesteś szalona? No jesteś szalony, to było później chyba, nie? Trochę. A jak Mhm. byłem taki całkiem mały i zaczęło się to Disco Polo, gdzie tak naprawdę każdy przychodziło się do szkoły po jakimś tam emisji Disco Relax, czy co to tam było, i każdy wow, oglądałeś, słyszałeś, widziałeś, także to był po prostu szał na tym punkcie, więc nie wiem. Na pewno zapamiętałem zespół Boys, bo on wtedy jeszcze w innej formule troszeczkę działał, więc z tym mi się to kojarzy. I tam z paroma utworami rozpoznałbym je na pewno, z tym, że nie wszystkie tytuły teraz Ci podam, ale nie neguję tej muzyki. Każdy słucha to, co chce, a tak naprawdę ta muzyka króluje na imprezach, więc wszyscy się z niej, nie wiem, podśmiechują, negują, a tak naprawdę każdy się przy niej bawi. Więc zostawmy ten temat, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat, ale być może trzeba o tym mówić, bo ja cały czas przyrównuję muzykę disco, przyrównuję muzykę disco polo do tego, że jest to muzyka ludzi naszych, tutaj, rodowita muzyka, więc nie mam też nic naprzeciw, No dokładnie. ale też nie chciałbym jej gdzieś tam bronić. Nie wiem, czy zgadza się z tym stwierdzeniem, że muzyka disco polo z lat 90., nawet w tych rejonach, była mniej tandetna niż jest dzisiaj. Oczywiście, dzisiaj tak naprawdę muzyka ta opiera się na jakichś tam, nie wiem, bitach do tego dążonych. No nie zawsze tam 3 akordy, 4 i sobie jadą. No mówię, do tego jest dążona jakaś melodyjka, tandetne słowa, a w latach 90. ta muzyka była pewnie prostsza, mniej skomplikowana, aranże były, albo tych aranży nie było po prostu, leciały sobie, tak jak mówisz, 3 akordziki i tyle, natomiast była taka bardziej swojska gdzieś, nie była taka tandetna jak kiczowata, może była, ale jakoś inaczej się ją odbierało. Wiesz co, ludzie by mogliby powiedzieć w ten sposób, że kiedyś to inne były czasy i tak dalej. Być może tak, bo lata 90. jednak były kolorowe. I ta muzyka, jaka by nie była muzyką kolorową, nie? No, tak. I dzisiaj trochę na tej kolorowatości, myślę, straciła. Będąc takim elementem, taką marką kiczu, ale no, my jej nie negujemy, wychowaliśmy się Znaczy, dzisiaj jest na pewno bardziej profesjonalnie robiona, to nie ulega wątpliwości, ale właśnie tamten, powiedzmy, nieprofesjonalizm tamtych lat miał swój urok. Właśnie. Takie kończące, ostatnie pytanie, bo wiemy już na temat muzyki rockowej, disco polowej, to chciałbym się Ciebie zapytać, co sądzisz na temat takich programów promujących muzykę młodych zespołów, tak jak na przykład Must Be The Music, X Factor i te no, inne. chociaż to już jest tak wałkowane, Chociaż ale tak, no jeśli chodzi o te programy, ja jestem w ogóle bardzo antyprogramowe. uprzedzony do telewizji, bo nasłuchałem się z wielu źródeł, od wielu ludzi, że to, co jest w telewizji, no chyba każdy powszechnie wie, że to, co jest w telewizji, to jest jedna wielka ustawka. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię. To jest takie trochę robienie ludziom wody z mózgu. Na pewno do niedawna jeszcze uważałem, że jeżeli takie zespoły, znaczy nadal uważam, że jeżeli takie programy mogą kogoś wylansować i pomóc, to niech sobie są jak najbardziej. Czasami zespół, który jest muzycznie lepszy, ale nie wpadnie komuś tam w oko, jest na starcie odrzucony. Uprzedziłem do tego typu programów, ale tak jak mówię, no jeżeli ma komuś pomóc i jeżeli kogoś wylansować, kogoś naprawdę dobrego, nie mówię tu o takich wykonawcach, no tutaj nazw nie wymienię, ale które są w dzisiejszej polskiej muzyce i tak naprawdę z wokalem czy z muzyką mają mało wspólnego. Jeżeli mogą komuś pomóc, to niech sobie te programy są, mi nie przeszkadzają. A jaką stację radiową najczęściej słuchasz? W moim skromnym samochodzie odbieramy tylko RMF, więc słucham RMF-u. A kiedy jestem w jakimś miejscu, gdzie ściąga mi inne, to wtedy staram się znaleźć takie jakieś niszowe radio, gdzie grają troszeczkę może mniej powszechne utwory.
Moim pierwszym gościem był dziś Mateusz, nie ostatnim na pewno, ale podzielił się z Wami swoimi odczuciami muzycznymi Nie oglądajcie tego. na temat tego, czego słucha i czym się interesuje, i bardzo mu za to dziękuję, że zgodził się być moim pierwszym gościem. Natomiast Was polecam do tego, zachęcam do tego, byście posłuchali tych wszystkich zespołów, które poleca Mateusz, no i oczywiście dzielcie się w komentarzach swoimi opiniami. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach, a tymczasem zapraszamy do lajkowania, subskrypcji kanału i tym podobne. Macie oczywiście na dole wszystko. Cześć! Pozdrawiamy. Cześć! Ja już wspominałem, że muzyka kreowana jest właśnie przez ludzi. Przez ludzi, którzy mają do powiedzenia muzyka... Matko Bosko, mówię, co Tego to nie się puścimy. stanęło? Jak ja to zacząłem? Tak jak Sławomira, jak mu wspominałem, że sam mi nie wysłał, ale Cześć, tu Sławomir. muszę go po prostu jakoś namówić do tego, albo sam kupię tą płytę i przesłucham. Tam bo oczywiście wspieramy artystów polskich. A Sławomir to pamiętacie, jak z poprzedniego odcinka, to nie jest disco polo, to jest rock polo.